Cześć! Chciałabym Wam pokazać dzisiaj, jak wykonać takiego szydełkowego pieska. Piesek ma około 20 cm wysokości. Tak wygląda. Jest to piesek, który siedzi. Wykonać go można stosunkowo szybko. Myślę, że tak około 5 godzin, może mniej. Niektórym może ciut więcej, ale to jest, myślę, dobry pomysł na prezent dla kogoś w prawie ostatniej chwili. Szczególnie, że możecie się tu bawić kolorami, z którego go wykonacie. Ja tu mam jeszcze takiego jednego, którego wykonałam, zaszalałam z włóczek w takim kolorze. Trochę inaczej przyszyłam mu też uszy, że są bardziej odstające, tak? Także i tym tutaj możecie go sobie spersonalizować. O. Tak wygląda nasz piesek. Jak ten film Ci się spodoba, to kliknij proszę łapkę w górę. Zawsze też z uwagą czytam Wasze komentarze, choć no nie odpowiadam na wszystkie, nie zawsze jestem w stanie. Z uwagami oczywiście komentarze na temat tego filmu. Jak nie chcesz przegapić kolejnych moich filmów, to subskrybuj kanał. Dobrze, odłożymy sobie pieska na razie na bok. Przejdźmy do tego, z czego wykonamy naszego pieska. Do jego wykonania potrzebujemy włóczki. Ja korzystałam z włóczki Himalaya Dolphin Baby. Mój główny kolor teraz, który wykorzystam, to jest kolor numer 317. Wykorzystam również kolor brązowy. Tu jest prawdopodobnie 366 numer tego koloru, prawdopodobnie, bo mam już ten motek dość długo w domu i po prostu nie pamiętam, jaki to był kolor. Na pewno też potrzebować będziemy włóczki Himalaya czarnej na nosek i do tego ja skorzystałam jeszcze z czarnej włóczki Yarn Art Jeans, żeby wykonać brwi pieska. A sobie odłożymy na razie na bok. Poza tym będziemy potrzebować szydełka. Ja szydełkuję z tej włóczki szydełkiem numer 4,0. No, każda z Was na pewno szydełkuje troszkę inaczej, jedna bardziej ściśle, druga mniej, więc może się okazać, że komuś będzie wygodniej szydełkować szydełkiem na przykład 4,5 albo nawet i 5. Poza tym przyda nam się igła z tutaj stępym zaokrąglonym końcem. Wypełnienie, więcej oczywiście niż tutaj mam, to tylko taki przykład. I oczka. Oczka możecie oczywiście również wyszyć. Ja korzystam z takich plastikowych oczek o średnicy 10 mm. Poza tym musicie oczywiście też potrafić wykonać półsłupki, zwiększać ich ilość oraz zmniejszać. Mam taką playlistę jak podstawy szydełkowania oraz druga playlista podstawy amigurumi. Tam znajdziecie filmy właśnie instruktażowe, jak wykonać te elementy szydełkowania. Do tego oczywiście jeszcze znajomość wykonania łańcuszka. Dobra, zaczniemy sobie od łaty. Tutaj, tak, to nie ma znaczenia, od czego tak naprawdę zaczniecie, od którego elementu, czy najpierw zaczniecie robić nogi, czy najpierw brzuch, poza jednym wyjątkiem, to znaczy dochodząc do pewnego momentu robienia głowy, już dobrze, żebyśmy tą łatę mieli zrobioną, dlatego ja sobie zacznę od niej. Wykonam ją z tej ciemnej włóczki. I teraz tak, zaczynamy od zrobienia magicznego koła, czy też magiczne koło 6 półsłupków. Ale przyznam się szczerze, że jeżeli chodzi o tą włóczkę, to ja już dawno poddałam się, jeżeli chodzi o magiczne koło z niej. Nie wychodzi mi to, nie zaciąga mi się ona, dlatego zaczynam zawsze robiąc tej włóczki w trochę inny sposób.
Zaczynam od zrobienia 2 oczek łańcuszka zamiast magicznego koła. Jak któraś z Was umie z tej włóczki zrobić magiczne koło, to róbcie po prostu magiczne koło. 2 półsłupki. Jeszcze sobie zbliżymy. I teraz w drugie oczko od strony łańcuszka wbijamy się 6 razy, za każdym razem robiąc półsłupek. 2, 3, 4, 5 i 6. Ta włóczka jest na tyle puchata, że ta dziurka pojawia się tu w środku, ale naprawdę nie jest jakaś duża. Mi to bynajmniej nie przeszkadza. W kolejnym okrążeniu zrobimy 12 półsłupków, czyli w każdy półsłupek poprzedniego okrążenia wbijamy się 2 razy, robiąc 2 półsłupki. Tak, w pierwszy 1 półsłupek, drugi półsłupek, w kolejne oczko znów 2 półsłupki, trzecie oczko to samo, 1, 2, czwarte, piąte, i ostatnie, 6 oczko, również 2 półsłupki. W trzecim okrążeniu zrobimy 18 półsłupków, stosując sekwencję 1 półsłupek w pierwszym oczku, 2 półsłupki w drugim oczku. I znów 1, 2 półsłupki, 1, 2 półsłupki. Te 2 półsłupki, jak robimy w jednym oczku, to jest tak zwane rozszerzenie, czyli 1 i w kolejne oczko 2 półsłupki i jeszcze 5 razy ta sekwencja. Uzyskaliśmy 18 półsłupków i w kolejnym, 4. okrążeniu zrobimy właściwie tylko pół okrążenia, to znaczy zrobimy sekwencję 1 półsłupek, 1 półsłupek, 2 półsłupki i zrobimy tak 3 razy, przepraszam, 4 razy, więc to właściwie jest więcej niż pół okrążenia. 4 razy sekwencja 1, 1, 2. I jeszcze 2 razy. 1, 1, 2. I ostatnie zwiększenie. Kończymy robiąc oczko ścisłe w kolejnym oczku i zostawiamy dłuższy kawałek włóczki do przyszycia, który posłuży nam do przyszycia tej łaty. Zapomniałam chyba jeszcze o nożyczkach, że też będą potrzebne. Mamy zrobioną łatę. Zajmijmy się teraz głową. To będzie nasza chyba najtrudniejsza część.
pieska do wykonania. Mam nadzieję, że starczy mi włóczki w tym kolorze. Też nie miałam całego motka. Zobaczymy. I znów zaczynamy od 2 oczek lub od magicznego koła, jeżeli ktoś z tej włóczki potrafi to zrobić. I w drugie oczko, czy też magiczne koło, robimy 6 półsłupków. W okrążeniu drugim, tak jak przy łacie, robimy 12 półsłupków, wbijając się w każde oczko poprzedniego okrążenia 2 razy, robiąc 2 półsłupki. 2. Znów 2. W okrążeniu trzecim musimy zrobić 18 półsłupków, czyli identycznie jak w tej łacie robimy 6 razy sekwencję 1 półsłupek, zwiększenie, 1 półsłupek, zwiększenie, 1 półsłupek, zwiększenie i tak do końca okrążenia. Siedemnaście, 18. W okrążeniu czwartym robimy 24 półsłupki, robiąc 6 razy sekwencję 1 półsłupek, 1 półsłupek, zwiększenie. Tak, jedna sekwencja daje nam 4 półsłupki razy 6 równa się 24. czwarty. W kolejnym okrążeniu zrobimy 30 półsłupków. Być może już zauważyliście, jaka jest tutaj reguła, tak? Czyli w kolejnej sekwencji dodajemy jeden pojedynczy półsłupek. Robimy 3 pojedyncze półsłupki, zwiększenie i powtarzamy to 6 razy. 2, 3, 4, 5 w jednym. Skończyliśmy okrążenie piąte. W okrążeniu szóstym robimy po jednym półsłupku w każde oczko, czyli robimy 30 półsłupków. I tak samo postępujemy w okrążeniu siódmym i ósmym. Czyli przez 3 okrążenia robimy po 30 półsłupków w każdym z tych okrążeń. Okrążenie ósme jest już za nami. Teraz weźmiemy się za okrążenie dziewiąte. To jest nasza mordka. W tej chwili w okrążeniu dziewiątym kolejne 6 półsłupków będziemy się wbijać, robiąc zwiększenie. Jeden półsłupek, to samo oczko, drugi półsłupek, jeszcze 5 razy.
Trzeci raz. Ok. I pozostałe 24 oczka robimy po jednym półsłupku. 24, czyli w okrążeniu 9 uzyskałyśmy 36 półsłupków. W okrążeniu 10 6 razy zrobimy sekwencję zwiększenie 1, zwiększenie 1. Czyli jedno, pierwsze oczko robimy 2 półsłupki, kolejne 1. One tu już są dosyć gęsto, bo to jest to miejsce, w którym robiłyśmy po 2 półsłupki w każde oczko. Także musimy być uważne, żeby nie pominąć żadnego oczka. Jeszcze 5 razy, 2 półsłupki. Okay. Tak to wygląda. Widzicie, tu mamy naszą mordkę i tu nam już idzie do góry. I ostatnie, te pozostałe 24 półsłupki robimy, pozostałe 24 oczka robimy po jednym półsłupku, czyli robimy 24 półsłupki. Czwarty, czyli łącznie w tym okrążeniu uzyskałyśmy 42 półsłupki. W okrążeniu 11, 12, 13 i 14 robimy po jednym półsłupku w każde oczko. Czyli w każdym z tych okrążeń robimy 42 półsłupki, czyli przez 4 okrążenia robimy 42 półsłupki w każdym z okrążeń. Tak to wygląda na etapie zakończenia 14 okrążenia głowy. Tu już zaznaczyła nam się wyraźnie nasza mordka, tu miejsce na oczy. A oczywiście, jeżeli chcecie, żeby na przykład ta mordka była krótsza, możecie zrobić okrążenie mniej, lub jeżeli chcecie, żeby była dłuższa, może to być okrążenie więcej. Dobrze, bierzemy się za okrążenie 15. W okrążeniu 15 będziemy już zmniejszać liczbę oczek. Z 42 zmniejszymy do 36. Robimy to analogicznie do okrążeń, w których zwiększałyśmy, to znaczy też stosujemy takie sekwencje, z tym, że zamiast zwiększenia robimy zmniejszenie czy też redukcję oczek. Zaczynamy od zrobienia 5 pojedynczych półsłupków. A następnie robimy zmniejszenie. Tak jak mówiłam, pokazuję w moich filmach odnośnie podstaw amigurumi powoli, jak zrobić to zmniejszenie. W skrócie robimy z 2 oczek poprzedniego okrążenia jeden półsłupek i wbijamy się tylko za przednie nitki tych poprzednich oczek. Przeciągamy nitkę. Mamy zmniejszenie. I tą sekwencję 5 pojedynczych, zmniejszenie zrobimy jeszcze 5 razy, żeby uzyskać 36 półsłupków.
36. W okrążeniu 16 również zmniejszamy liczbę półsłupków z 36 do 30, stosując sekwencję 4 pojedyncze półsłupki, zmniejszenie i powtarzając to łącznie 6 razy. Trzy, 4, zmniejszenie, 5 półsłupek, 6, 7, 8, 9 i znów zmniejszenie. Trzydziesty. W okrążeniu kolejnym, 17 już. Tak, znów zmniejszamy liczbę półsłupków z 30 do 24, stosując sekwencję 3 pojedyncze półsłupki, zmniejszenie i powtarzając to łącznie 6 razy. I ostatni w tym okrążeniu. Dobra, rozszerzam sobie troszkę to oczko delikatnie. O, żeby mi nie uciekło. I to jest moment, w którym możemy, czy nawet powinniśmy wypchać już sobie nasz nos, naszą mordkę. Wypychamy dosyć mocno, żeby to trzymało kształt, żeby już uzyskać ten kształt, który chcemy. To już jest etap. Jeszcze trochę wypełnienia. No, tej części jeszcze nie wypychajcie za mocno, tylko na tyle, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać potem, bo to jest etap, w którym musimy już ustalić, a nawet przytwierdzić jedno nasze oko. Okay, tak jak mówiłam, ja korzystam teraz z oczu o średnicy 10 mm. Po to robiliśmy sobie tą łatę, żeby móc sobie właśnie teraz przymierzyć i żeby te oczy wyszły nam zamontowane równo. Na razie jeszcze nie montuję tego oka na łatę. Tu sobie możemy zrobić supełek. Obciąć, żeby ta nitka nam tu nie przeszkadzała. Dobra. Patrzymy, żeby nasze oczy były... Nie wiem, czy to tak będzie widać. Ja montuję oczy. Na razie to jest tylko przymiarka. Jedno okrążenie nad końcem naszej mordki. Tak, zobaczymy jedno lub dwa. Zobaczymy, jak lepiej wygląda. Na razie tylko przymierzam. Po to była nam ta łata, żebyśmy sobie ją mogli też już tu przyłożyć i sprawdzić, czy jak ją przyszyjemy, czy to będzie dobrze. Łata kończy mi się na linii mordki. To oko nie wkładam w środek tutaj, tylko trochę poniżej, zawsze trochę poniżej. Dobra, co myślicie? Według mnie będzie w porządku. Rozstaw też jest ok. Dobra, zostawiam. Montuję sobie już oko. Nie zawsze to jest łatwe.
Musimy tą zatyczkę. O, to weszło. I to oko też już zostawiam sobie tu, gdzie jest. Dobra. Łatę na razie odkładam. Przyszyjemy ją sobie za kilka chwil. Dobra, zrobimy jeszcze kolejne okrążenie i dopiero wtedy ciut mocniej wypchamy głowę. Okrążenie 18. Znów będziemy w nim zmniejszać liczbę półsłupków 18 do 18. Stosując sekwencję 2 pojedyncze półsłupki zmniejszenie 6 razy. Raz, 2, 3 i jeszcze 5 razy. Osiemnaście. Teraz myślę, że to jest dobry moment, żeby wypchać już to tak, jak powinno wyglądać w efekcie końcowym. Myślę, że wystarczy. W kolejnym okrążeniu zmniejszymy liczbę półsłupków do 12, czyli w okrążeniu 19, robiąc 6 razy sekwencję 1 półsłupek zmniejszenia. Na tym etapie jest jeszcze możliwość dołożenia trochę wypełnienia, więc to robię. I w ostatnim okrążeniu robimy 6 razy zmniejszenie. Kolejne oczko robimy oczko ścisłe. Przeciągamy nitkę z tą nitką, znaczy włóczką. Musimy postępować bardzo ostrożnie. Ona nie lubi tarcia, tak? Także jak coś prucie, czy tak jak tutaj musimy przeciągnąć włóczkę przez okno, przez oczko, to czasami lubi się przetrzeć. Dobra. Zostawiamy sobie taki kawałek nitki, nie za długi, tylko taki, żebyśmy mogli ją nawlec i zakończyć i schować w ciele. Nawlekamy. Tu nam został jeszcze taki otwór. Ja go sobie po prostu zaszywam. Przechodzę sobie gdzieś dalej, kawałeczek. Robię 2 supełki. Tak jak mówiłam, bardzo delikatnie szyjemy, tak? To nie może być siłowe przeciąganie, bo nitka się przetrze. Ja Wam zaraz postaram się pokazać coś. O, przebijamy się przez inne miejsce, przez głowę, żeby to wypełnienie nam przytrzymało. I obcinamy po prostu nitkę. Zobaczcie, jak ta włóczka. Nie wiem, czy to się teraz uda.
włóczka składa się z takiej cienkiej nitki. Nie wiem, czy to widać. Na którym jest ten puszek zamontowany. O. I jak nam się to przetrze i igła przy zszywaniu nam wejdzie w to, to ona już nie będzie chciała przejść łagodnie na tą część puchatą i pojawi nam się problem przy szyciu. Mam nadzieję, że nie przytrafi się to ani Wam, ani mi przy pracy z tym pieskiem. Dobra, nasza głowa, jeżeli chodzi o wyszydełkowanie, jest gotowa. Musimy do niej przytwierdzić jeszcze łatę, zrobimy uszy i zrobimy nos. Ale to za chwilę. Dobrze, wykonajmy sobie teraz nos. Nos robimy z czarnej włóczki, również Himalaya Dolphin Baby. Robi się go bardzo prosto, z tym, że tutaj nie pracujemy w okrążeniach, tylko w rzędach. Robimy 4 oczka łańcuszka. I zaczynając od drugiego oczka, od strony szydełka, robimy 3 półsłupki. Tak, po jednym półsłupku w każde oczko. Odwracamy naszą pracę. Tak, żebyśmy to mieli teraz z tej strony. Robimy jedno oczko łańcuszka i znów robimy 3 półsłupki. Znów robimy jedno oczko, odwracamy i robimy następnie jedno zmniejszenie. Czarna włóczka nie jest zbyt fajna, niewiele widać, jak się nią robi. I jeden półsłupek. I teraz obrabiamy półsłupkami dookoła cały nosek. Ja robię tu jeszcze jeden półsłupek, jeden półsłupek na boku. Na rogach tu na górze robię po 2 półsłupki w jedno oczko, żeby nam się to tak bardziej zaokrągliło. Jeden, znowu 2. Musimy pamiętać, żeby się wbijać pod 2 nitki. 2 na tym rogu i na tym boku znów 1 i oczko ścisłe. Gdzie to oczko ścisłe? O. Zostawiamy sobie, wyciągamy dłuższą nitkę, to będziemy ten nos przyszywać za jej pomocą. Dobra, to co? Może przyszyjmy sobie nos i naszą łatę. Łaty oczywiście nie musicie robić, tak? Równie dobrze możecie po prostu zamontować jedną parę oczu bez łaty na głowie. Układam sobie tą łatę w takim miejscu, jakim bym chciała, żeby była przyszyta. Możecie oczywiście też sobie pomóc szpilkami i przytwierdzić szpilkami. I zahaczam o oczko głowy, o oczko łaty. Zaciągam. Przypominam, żeby robić to delikatnie. Oczko głowy, oczko łaty. I tak dookoła. Zahaczamy o 2 nitki, tak? Zarówno i głowy, dobrze by było wyhaczyć 2 nitki i tej łaty, wtedy tu się nam nic nie rozciągnie, nie wyciągnie. Tu jak widzicie ta włóczka trochę kłaczy, więc trochę się bałaganu przy tym zrobi.
Już prawie koniec. O. Przyszyliśmy naszą łatę. Teraz musimy jeszcze tylko zakończyć. Ja w tym celu przebijam się na jakiś ten sam kolor brązowy, czyli na łatę. Dwa supełki. O, i przebijamy się gdzieś hen z tyłu głowy, żeby wypełnienie nam przytrzymało tą nitkę, żeby nam się tutaj nic nie rozpłyło potem. Obcinam. I na tej samej zasadzie przyszywamy nos. Nos musimy się też przymierzyć. Aha, tą nitkę tutaj też sobie tak jak przy łacie zrobię pętelkę i utnę, schowam ją pod nosem. Przykładamy nos na środku. O, myślę, że w tym miejscu będzie w porządku. Nawlekamy nitkę. Nos przyszywając, starajcie się bardziej rozszerzyć tą górę, a ten dół, żeby to powstał taki bardziej trapez o dłuższej tej linii górnej. Dobra. Tak samo możecie pomóc sobie szpilkami. Przyszywamy, zahaczając o mordkę i o nos. Tu mi się nie podoba to przeszycie, więc wrócę jeszcze nitką tutaj, żeby zakryć tą dziurkę. Tu ogólnie ta góra mi się coś nie podoba, jest coś krzywo, tu też chyba zakryjemy. Tak, możecie tą nitką się pobawić jeszcze, tu szyjąc, zakrywając nią niedoskonałości. No niestety, taki urok tej włóczki. Ale potem w użytkowaniu, te kłaczki, co mają wypaść, wypadną. W użytkowaniu potem tak już nie jest. O, widzicie? To przeszło. Ale zrobiło się to, co mówiłam. To znaczy z jednego miejsca nam te kłaczki tutaj zeszły. Tu też. I tu już będzie ciężej operować nitką. Dobra, wiecie co? Ja już chyba nie będę ryzykować. Zakończę. Też przebijam się gdzieś na drugi koniec. Daleko, daleko. Gdzie tutaj ponaciskacie trochę, ta włóczka się czarna schowa. Nie powinno być nic widać. Tak wygląda nasza głowa.
Uszy, przyszy zrobimy za chwilkę, ale przyszyjemy już jak będzie głowa przyszyta na tłowiu, wtedy łatwiej wymierzyć, żeby były one w takim miejscu, w jakim faktycznie chcecie, żeby były. To co? Może faktycznie weźmiemy się za uszy. Uszy robicie oczywiście dwa takie same w sensie wzoru, no bo wiadomo, możecie pobawić się kolorami, zrobić jedno w jednym kolorze, drugie w drugim kolorze. Tu jeszcze, że tak dopowiem, możecie też oczywiście zrobić jakieś mniejsze, większe łaty, przyszycie, nie wiem, na brzuchu, na łapie, z tyłu, przy ogonie. Tak, to naprawdę myślę, że ten wzór jest na tyle fajny, że można go dopasować pod siebie, swoje preferencje, pobawić się kształtami, kolorami. Powiem też później, jak można jeszcze zrobić a propos kształtów. Też tej zmiany, ten piesek wcale nie musi siedzieć, może to być piesek, który ma nogi przyszyte na prosto. Tak, to będziemy sobie mówić w późniejszym czasie. Weźmy się za ucho. Ucho robimy w okrążeniach, tak samo jak głowę, jak łatę. Zaczynamy od zrobienia magiczne koło, czy też tak jak ja to robię w 2 oczka łańcuszka najpierw, 6 półsłupków. Kolejne okrążenie, okrążenie drugie to 12 półsłupków, czyli po 2 półsłupki w jedno oczko. W kolejnym okrążeniu, w okrążeniu trzecim robimy 18 półsłupków, czyli 6 razy powtarzamy sekwencję i 1 półsłupek. Zwiększenie, czyli 2 półsłupki w kolejne oczko. Znów 1 półsłupek, 2 półsłupki w jedno oczko i jeszcze 4 razy. Po okrążeniu czwartym zmienimy trochę tutaj naszą intuicyjną pracę z sekwencjami, ponieważ w tym okrążeniu musimy uzyskać 21 półsłupków. W tym celu 3 razy robimy sekwencję 5 pojedynczych półsłupków zwiększenia. Raz, 2, 3, 4, 5 i zwiększenia 6, 7. Jeszcze 2 razy. W 21. W okrążeniu piątym robimy po jednym półsłupku w każde oczko, czyli robimy 21 półsłupków. W okrążeniu szóstym będziemy zmniejszać ilość półsłupków do 18, czyli do tylu, ile miałyśmy w okrążeniu trzecim. W tym celu 3 razy powtarzamy sekwencję 5 półsłupków zmniejszenia. 2, 3, 4, 5, zmniejszenie i jeszcze 2 razy. W okrążeniu siódmym zmniejszymy ilość półsłupków do 15, czyli znów sekwencja 3 razy. W każdej z sekwencji 4 pojedyncze półsłupki zmniejszenie. Otrzymamy w tym momencie 15 półsłupków, tak jak mówiłam. To będzie 7 okrążenie i w okrążeniu 8 oraz 9 robimy po 15 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, jeszcze 2 razy. Tak, przypomnę, że zrobiliśmy okrążenie 7, w którym zmniejszyliśmy ilość półsłupków do 15, a potem wykonaliśmy okrążenie 8, w
którym zrobiliśmy 15 półsłupków i 9 również z 15 półsłupkami. W okrążeniu 10 zmniejszymy jeszcze trochę liczbę półsłupków z 15 do 12, robiąc 3 razy sekwencję 3 pojedyncze półsłupki zmniejszenia. 2, 3, 4, 5, 6, 7, zmniejszenie 8, i zmniejszenie 12. I teraz czeka nas praca w postaci 6 okrążeń. W każdym robimy po 12 półsłupków, czyli okrążenie 11, 12, 13, 14, 15 i 16. W każdym 12 półsłupków. Dobra, wykonałyśmy nasze ucho. Ja po zrobieniu tego 16 okrążenia przyłożyłam sobie go do głowy i wydało mi się ciut za krótkie to ucho, więc dorobiłam jeszcze jedno okrążenie, 12 półsłupków, czyli zrobiłam w sumie 17 okrążeń uchu. Wy możecie się też tym pobawić, zobaczyć jak Wam się bardziej podoba. Możecie zrobić króciutkie ucho, tak? Wyjdzie całkiem inny piesek. Możecie zrobić jeszcze dłuższe, tak? Jak zrobicie te 16 okrążeń i dojdziecie do wniosku, że są za długie te uszy, to po prostu spróbujcie 1 czy 2 okrążenia. To wszystko zależy od Waszych upodobań. Zakończamy robiąc oczko ścisłe. Ucha niczym nie wypychamy, żadnym wypełnianiem. Zostawiamy dłuższą nitkę do przyszycia do głowy. Ok, ja już sobie tą włóczkę odłożę, już ten kolor mi się do niczego nie przyda, ponieważ zrobiłam już tak 2 pary uszu. Przyszyjemy je sobie później, tak jak mówiłam, jak już będziemy mieli głowę przyszytą do tułowia, to co? Zajmiemy się chyba teraz tułowiem. No, najwyższy czas. I znów zaczynamy od zrobienia w magiczne koło, czy też w drugie oczko łańcuszka, 6 półsłupków. A w kolejne okrążenie, jak się pewnie domyślacie, ponieważ no, ten tułów w najszerszym miejscu trochę tych półsłupków ma, więc zwiększamy liczbę półsłupków do 12, robiąc w każdym oczku po 2 półsłupki. Ciekawa jestem Waszych odczuć co do tej włóczki, bo ja już zauważyłam, robiąc którąś już zabawkę, że praca z nią z każdym motkiem bywa inna. Przed chwilą robiłam uszy z tej brązowej i szydełko śmigało jak po maśle, a z tego jasnego beżowego koloru ta włóczka jest tak jakby bardziej tępa w pracy. Muszę się... nie ślizga się tak to szydełko po niej, tak? Jest ciężej robić. Nie wiem, czy zależy to od partii, czy od koloru włóczki. Dajcie znać w komentarzach, czy macie podobne odczucia. Dobrze, okrążenie trzecie przed nami, w którym zwiększymy liczbę półsłupków do 18, robiąc sekwencję 6 razy 1 półsłupek, 2 półsłupki. Tak i powtarzamy, czyli zwiększenie. I powtarzamy to 6 razy. W kolejnym okrążeniu czwartym zwiększamy liczbę półsłupków do 24. Robimy 6 razy sekwencję, 2 pojedyncze półsłupki, zwiększenie. Półsłupek, półsłupek, zwiększenie.
zwiększenie, 1, 1, zwiększenie i jeszcze 4 razy. Dobrze, w okrążeniu 5 znów zwiększamy liczbę półsłupków do 30. Robimy w tę sekwencję 3 pojedyncze półsłupki zwiększenie i powtarzamy to 6 razy. W okrążeniu 6 zwiększamy liczbę półsłupków do 36. Robimy sekwencję 4 pojedyncze półsłupki zwiększenie i powtarzamy ją 6 razy. To będzie okrążenie 6. A następnie w okrążeniu 7, 8, 9 i 10 robicie po jednym półsłupku w każde oczko w każdym okrążeniu. Czyli w każdym okrążeniu między 7 a 10 włącznie robimy 36 półsłupków. Tak? Czyli najpierw okrążenie 6, gdzie będziemy zwiększać do tych 36, czyli 4 pojedyncze półsłupki zwiększenie i powtarzamy tą sekwencję 6 razy, a następnie 4 okrążenia po 36 półsłupków. 2, 3, 4 i zwiększenie jeszcze 5 razy. I jeszcze 4 razy. Z powodu małej awarii sprzętu niestety nie nagrało mi się, jak robiłam okrążenie 11 i 12. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tak, czyli ale myślę, że bez problemu poradzicie sobie z tymi dwoma okrążeniami na podstawie tego, co powiem. To znaczy, zakończyliśmy wcześniej na okrążeniu 10, w którym mieliśmy 36 półsłupków w każdym z okrążeń. W okrążeniu 11 zmniejszamy liczbę półsłupków do 30, co już robiłyśmy kilkakrotnie, więc myślę, że nie powinno być z tym problemu, bo zmniejszamy tą liczbę 6 razy, robiąc sekwencję 4 pojedyncze półsłupki, zmniejszenie. Tak? I tak 6 razy. 4 pojedyncze zmniejszenie, 4 pojedyncze zmniejszenie i do końca okrążenie. W tym momencie otrzymamy w okrążeniu 11 30 półsłupków, a okrążenie 12 to nic innego jak po jednym półsłupku w każdym oczku, czyli 30 półsłupków. Dobrze. Także zatrzymajcie sobie ten film w tym momencie. Zróbcie okrążenie 11 i 12 i wtedy włączcie, bo ja zaczynam teraz okrążenie 13, w którym będziemy zmniejszać liczbę półsłupków do 24, również korzystając z sekwencji powtarzanej 6 razy, która wygląda następująco, to znaczy 3 pojedyncze półsłupki, zmniejszenie. Tak uzyskujemy przy jednej sekwencji 4 półsłupki, powtarzając ją 6 razy, uzyskamy 24. Okrążenie 13 zrobione i w okrążeniu 14 robimy po jednym półsłupku w każde oczko, czyli robimy 24 półsłupki. Okrążenie 15 to znów zmniejszenie liczby półsłupków z 24 do 18. Robimy to powtarzając 6 razy sekwencję, 2 pojedyncze półsłupki zmniejszenia. Raz,
końcówkę. Zmniejszenie. Osiemnaste. I teraz okrążenie 16, 17, 18 i 19, czyli 4 okrążenia. Będziemy robić po jednym półsłupku w każde oczko, czyli po 18 półsłupków w każdym z okrążeń. Po zrobieniu 19 okrążenia nasz tułów już jest gotowy. Kończymy go robiąc oczko ścisłe, zakończając i zostawiając dłuższą nitkę, za pomocą której będziemy przyszywać głowę. Wypychamy go dosyć też mocno, szczególnie tu zwracając uwagę na okolice szyi. Szyja musi też być wypchana dość mocno, jeżeli nie chcemy, żeby ta głowa nam się kiwała. Tak? Głowa jest dosyć też ciężka. I jak zrobimy tu za cienko, to po prostu ona nam będzie opadać. Chyba że chcecie uzyskać taki efekt smutnego pieska z opadającą głową, to wtedy jak najbardziej. Dobra, odkładamy sobie na razie tułów. Bierzemy się za łapkę przednią. Tutaj też jak wolicie. Ja korzystam z włóczki innego koloru niż łapa, żeby zrobić opuszki. Tu był kolor czarny, tu sobie wziąłem taki ciemny kolor szary. Zaczynamy od zrobienia magiczne koło, tudzież drugie oczko od strony szydełka, drugie oczko łańcuszka, 6 półsłupków. Dobra, na tym etapie przed zakończeniem ostatniego półsłupka mam 2 pętelki na szydełku. Odkładam tą szarą nitkę i biorę sobie nitkę, z której chcę, żeby, czy też włóczkę, z której chcę, żeby była wykonana łapka i tą włóczką przeciągam. Tą szarą, którą robiłam na początku, zaciskam. Tak, tu tą końcówkę tej jasnej, mojej jasnej, odkładam sobie do tyłu i już teraz dalej będę kontynuować tą włóczką beżową, którą chcę, żeby była wykonana cała łapka. W kolejnym okrążeniu robimy 6 zwiększeń. To, co standardowo prawie z każdym z elementów do tej pory, czyli 6 razy robimy zwiększenie. Tak to wygląda. Na tym etapie ja sobie odcinam na dość krótką tą szarą nitkę. Odkładam. Tu sobie związuję. Związuję też tą, którą dołączyłam. No. Obcinam, ale nie na jakoś krótko. To i tak posłuży mi potem za wypełnienie tutaj tej łapki. I robimy dalej. Okrążenie trzecie i czwarte to nic innego jak 12 półsłupków w każdym z okrążeń.
W okrążeniu piątym zmniejszamy liczbę półsłupków do 9, robiąc sekwencję, powtarzając 3 razy sekwencję 2 pojedyncze półsłupki, zmniejszenie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ostatnie zmniejszenie, 9. I teraz w okrążeniu 6, 7 i 8 robimy po 9 półsłupków w każdym z tych okrążeń, czyli 3 okrążenia, w każdym 9 półsłupków. Mi przy takich małych liczbach łatwiej po prostu sobie policzyć, że muszę zrobić 27 półsłupków. Ok, w okrążeniu 9 zmniejszamy liczbę półsłupków do 8, czyli robimy jedno zmniejszenie, a następnie 7 półsłupków, po jednym już w każdym oczku. Ok, i okrążenie 10, 11, 12, 13 i 14, czyli 5 kolejnych okrążeń, to w każdym z tych okrążeń robimy 8 półsłupków, tak? Czyli 5 razy 8, tak jak mówiłam, mi jest wygodniej liczyć sobie przy takich małych ilościach łącznie, czyli robię 40 półsłupków. Skończyłam robienie łapki przedniej. Zakańczam oczkiem ścisłym. Zostawiam dłuższą nitkę do jej przyszycia. Łapkę wypycham minimalnie, tak tylko żeby tu na dnie było wypchanie. Pomagam sobie też często szydełkiem. Tak, z tego względu, że jak wypchacie rączkę bardzo, to ona będzie odstawać zbytnio od tułowia potem, tak? Bo jak tu będzie wypchane, no to jak to przyszyć, tak? Inaczej. Dobra. Mam zdobione już 2 łapki przednie. Zostały nam nogi i ogon. Nogę też już jedną zrobiłam. I teraz trzymajcie za mnie kciuki, bo zostało mi tylko tyle włóczki. Tak? To nie miałam całego motka, wykorzystałam już troszeczkę w innym projekcie tej włóczki. I teraz no mam nadzieję, że na tą ostatnią nogę mi włóczki wystarczy. Jeżeli nie, trudno, zrobię ją po prostu w kolorze tym brązowym. No już w ogóle nie liczę, że starczy mi włóczki na ogon, chociaż tam jej dużo akurat nie potrzeba. Także ogon myślę, że zrobię w innym kolorze na pewno. Dobra, to tyle. Zabieramy się za nogę. Ja znów tutaj wykorzystam inny kolor do tej podeszwy, do tych opuszek. Znów wykorzystam ten szary. Dobra. Tutaj ta łapka, ponieważ ona wygląda tak, może się wydać niektórym skomplikowana, ale na spokojnie na pewno wszyscy dadzą radę zrobić. Zaczynamy od 6 oczek łańcuszka. Mamy 6 oczek łańcuszka i teraz wbijamy się, robiąc półsłupek, trzecie oczko od strony szydełka. Kolejne 2 oczka robimy po jednym półsłupku. Czyli mamy w tym momencie 3 półsłupki.
tym końcowym oczku robimy 3 półsłupki, czyli wbijamy się w niego 3 razy, za każdym razem robiąc półsłupek. Tak to wygląda. I teraz obracamy sobie. Będziemy robić dookoła tego naszego pierwszego łańcuszka. I robimy w 3 kolejne oczka. Tu się wbijamy pod jedną nitkę, czyli tego oczka naszego z drugiej strony. 3 kolejne oczka robimy po jednym półsłupku. W tym momencie, licząc dookoła, powinniśmy uzyskać 10 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobrze. Okrążenie drugie. Wbijamy się w pierwsze oczko. Znaczy inaczej. Jakby Wam to fajnie wytłumaczyć. Wbijałyśmy się tu na samym początku w trzecie oczko od strony łańcuszka. Tak, więc tu jakby były 2 wolne oczka łańcuszka. Teraz wbijamy się w to drugie. To jedno robi nam tak jakby za półsłupek troszkę. Teraz wbijamy się w to drugie, robimy 1 półsłupek. W kolejne robimy zwiększenie, czyli 2 półsłupki. W 2 kolejne oczka po 1 półsłupku. Znów zbliżamy się tutaj do tego narożnika. Kolejne oczko robimy zwiększenie, czyli 2 półsłupki w jednym oczku. To tutaj na środeczku robimy 1. Kolejne zwiększenie. Kolejne 2 robimy po 1 półsłupku. I w ostatnie oczko zwiększenie. Nie zakańczamy tego oczka. O, zostawiamy sobie znów 2 oczka. Powinniśmy uzyskać 14 półsłupków. Zaraz sprawdzimy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i to 14, którego nie zakończyliśmy. Biorę sobie odcień, którym chciałabym zrobić łapę. Przeciągamy, zaciągamy tą szarą. I teraz w kolejnym okrążeniu robię 14 półsłupków, ale wbijając się tylko za tylną nitkę oczka. Tak? Tu mamy przednią. Zawsze zazwyczaj wbijamy się pod 2 nitki. A teraz tylko pod tylną. Tak? To jest tak zwany blow, skrót z angielskiego, back loop only bodajże. Czyli 14 razy. Raz, 2, 3, cały czas tylko za tylną nitkę. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dobra, na tym etapie obetnę sobie tą szarą nitkę. Pozabezpieczamy tu sobie supełkami te końcówki. Nie odcinam ich, zostawię je sobie jako wypełnienie też naszej łapki.
kolejnym okrążeniu robimy znów 14 półsłupków, ale wbijamy się już pod dwie, normalnie, tak? Pod całe oczko, pod dwie nitki. Tak to wygląda. Kolejne okrążenie, okrążenie szóste. Robimy 5 pojedynczych półsłupków. A następnie 3 zmniejszenia, jedno po drugim. Raz. Pamiętamy, że zmniejszenia wbijamy się tylko za tą przednią nitkę. 2. Trzy. I kończymy okrążenie, robiąc 3 półsłupki. W tym okrążeniu powinniśmy łącznie uzyskać 11 oczek. W kolejnym okrążeniu robimy 4 pojedyncze półsłupki. Dwa zmniejszenia. Zaczyna się robić coraz ciaśniej, wiem. I 3 pojedyncze półsłupki. Powinniśmy uzyskać 9 oczek. Mam nadzieję, że tyle macie. I teraz przez 8 okrążeń, od okrążenia 8 do 15 włącznie, robimy po 9 półsłupków w każdym okrążeniu. Skończyliśmy robić naszą nogę pieska. Tak to wygląda, tak wyglądają dwie. Kończymy oczywiście robiąc oczko ścisłe i zostawiając dłuższą nitkę do przyszycia. Ok, został nam jeszcze ogon. Słuchajcie, Mistrzostwo Świata. Pozdobiłam sobie poza kamerą ogon. Tak wygląda. I zostało mi tyle włóczki. Niech ktoś powie, że szydełkowanie nie jest emocjonujące. Do końca nie wiedziałam, czy tej włóczki mi starczy. Ale oczywiście pokażę Wam, jak wykonać ten ogon na przykładzie innego koloru. Zaczynamy od zrobienia w magiczne koło lub drugie oczko łańcuszka od strony szydełka 5 półsłupków. Pod względem wzoru ogon jest bardzo prosty, ale ponieważ jest dosyć małych wymiarów, więc może sprawić małą trudność tutaj wyrabianie na zakrętach, że tak powiem. Bo po tym pierwszym okrążeniu, gdzie zrobiłyśmy 5 półsłupków, w kolejnym od 2 do 10 robimy również w każdym okrążeniu po 5 półsłupków. Tak, 9 okrążeń, w każdym po 5 półsłupków, czyli jakbyście chciały sobie liczyć łącznie, robimy 45 półsłupków i kończymy wtedy ogon oczkiem ścisłym, zostawiając dłuższą nitkę do przyszycia. 3, tak wywijamy go w tą stronę. 4, 5. Drugie okrążenie. I w kolejnym znowu. Raz. 2.
3, 4, 5. O, widzicie, tu mi powstało coś, co czasem mi się zdarza, jak robię dwa półsłupki, jak robię drugie oczko łańcuszka, tak, zamiast magicznego koła. Widzicie, ta nitka, jakaś jedna nitka nam tutaj tak nieładnie, nieestetycznie wychodzi. Pokażę Wam, co wtedy robię. Nawlekam sobie tą pozostałą włóczkę, pozostałą nitkę, którą rozpoczynaliśmy i po prostu przebijam, zahaczam i przebijam z powrotem do środka. Tak, już nic nie wystaje. Tylko w tym momencie musimy przewlec to na drugą stronę i zakończyć supełkiem, żeby nam to po prostu nie puściło, tak? Nawet dwoma supełkami bym to zrobiła. O, i wywlekamy z powrotem. Nie ucinam całkiem na krótko tej nitki, ale resztę wpychamy. Tak jak mówiłam, do okrążenia 10 w każdym z okrążeń robimy po 5 półsłupków i w tym momencie powstanie nam taki ogonek. Dobrze, to co? Bierzemy się za zszywanie. Najpierw tułów i głowa. Szydełko odkładamy. Zostawiliśmy sobie dłuższą nitkę przy tułowiu. Tak, i teraz przykładamy sobie tą głowę w ten sposób. Tak jakby na tym okrążeniu, takim widzicie, tu jest takie spłaszczenie tej głowy. Tak to musi wyglądać na środeczku. Możecie się wspomóc z oczywiście szpilkami, przytwierdzić sobie tą głowę. Ja tego nie robię. No i czasem żałuję, bo zdarza mi się, że muszę pruć. Ale najgorsze pierwsze bicie. I znów zahaczamy o nitkę tułowia, o nitkę głowy. O nitkę tułowia, o nitkę głowy. Przebijam się do tyłu i kończę dwoma supełkami. O. Przebijam się gdzieś w głąb, tak jak to robiliśmy wcześniej już kilka razy. Ucinam nitkę. Mamy przyszytą głowę. Może trochę odsunę teraz. Dobra, to bierzemy się za przyszycie łap tylnych teraz. I tutaj znów możecie zrobić tak, jak uważacie. No, mój piesek będzie siedział, czyli przyszyjemy mu w takiej pozycji łapę, tak, na środku, tutaj mniej więcej głowy, tak, żeby ten szef tutaj był. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, mniej więcej nad piątym okrążeniem tutaj od dołu tułowia. Tak, jeszcze raz sobie przymierzę. Przymierzam sobie, tego nie widzicie jak siedzi, żeby ta noga nie była, żeby ta noga nie była w powietrzu. Ok.
Raz, dwa, trzy, cztery. Właściwie nawet na czwartym mi to wychodzi w tym momencie, żeby te nóżki były. I drugą nogę robimy dokładnie tak samo. Tak, żeby była też w tym samym miejscu. I już pokazuję Wam, jak to przyjemy. Nawlekamy nitkę. Tutaj nogę też wypychaliśmy, nie wiem, czy o tym mówiłam, tylko tutaj tą dolną część, tu, żeby była cieniutka, żeby nam tutaj nic nie odstawało. Jeszcze raz przymiarka, raz, dwa, trzy, cztery, ok, środek. Dobra. I szyjemy za tułowie i za, rozkładamy tą nogę tutaj na pół, tak, w ten sposób. Na tej nóżce pokażę. I szyjąc od tej strony chwytamy tylko za te górne oczka. Jedno. Drugie. A, nie pokazałam Wam jeszcze, bo tak jak mówiłam, mój piesek będzie siedział, więc przyszywam te łapki w takiej pozycji. Ale równie dobrze możecie przyszyć łapki na przykład tutaj, w tym miejscu, tak? Czy w tym miejscu, tak żeby on, powiedzmy, nie będzie stał na tych łapkach, ale żeby był w takiej pozycji stojącej. Szyjemy dalej. To jest niestety szycie, ta część w szydełkowaniu, którą lubię najmniej, a właściwie której nie lubię. No ale jest nieodzowna, to znaczy są też zabawki, które można robić bezszwowo. Oczywiście. Ale jednak zawsze coś do przyszycia zostaje. Dobra. Przyszyliśmy nogę z tej strony. Przechodzimy teraz na drugą stronę. Od wewnątrz. Jak przyszyję ją tu blisko tego szwu, to ta noga będzie mi się tak majtać. Mi zależy, żeby ona była na stałe w takiej pozycji. Dlatego przebijam się tu troszkę dalej na tułów i będę chwytać za kolejne, tak, żeby przylegało. Prawdopodobnie za trzeci, między trzecim a czwartym. O, oczka. Wtedy jak dociągnę, to ta łapka będzie, tak, ona już tak nie jest ruchoma jeszcze, tak, ale ten zakres ruchu już jest mniejszy. Przeszywam sobie znów. O, patrzę, jak to wygląda. I myślę, że mogę zakończyć. Przebijam się. Obcinam. Poza kamerą doszyję drugą nogę, żeby Wam teraz tu nie przedłużać. Doszyjemy sobie teraz łapkę przednią. Łapkę przednią doszywam poniżej pierwszego tutaj, czy ostatniego właściwie okrążenia tułowia. Przyszywam ją, to już też do Waszej inwencji zależy, tak? Czy przyszyjecie ją w ten sposób, czy w ten sposób, czy w ogóle tak. To już tylko musicie wziąć pod uwagę, że szyjąc, tak jak przyszyjecie, tak już będzie. No i ważne, żeby przyszyć dwie w ten sam sposób, chociaż no czemu nie? Właściwie czemu nie przyszyć dwóch w różnej pozycji,
Tak, może przecież piesek. Gdzie jest druga moja łapka? Może piesek być równie dobrze. Tak. Naprawdę myślę, że tu jest spore pole do zabawy. I znów patrzę mniej więcej na środek, chociaż jeżeli ja chcę przyszyć tą łapkę tak pod skosem, to te moje pierwsze oczko wychodzi trochę poza tą linię. I znów biorę za oczko tułowia i to górne oczko ze złożonej naszej na pół łapki. I tu ta sama sytuacja. Jak przyszyjemy tutaj blisko, to ta łapka będzie bardziej ruchoma. Tak? Jak chcemy, żeby bardziej przylegała do tułowia, to musimy ją przeszyć wyżej. Nie za te oczka końcowe, tylko gdzieś na wysokości wyższych rzędów. Zakończamy. Nasz piesek powoli nabiera kształtów. Co myślicie? Przyszyłam już wszystkie łapki i jedno ucho. Również z Wami przyszyję tutaj drugie ucho. Przy uszach lubię wspomóc się jednak szpilkami. Jakoś tak. Lubię, jak te uszy są mniej więcej w równej odległości, tak? I od oczu, i tutaj od siebie. Tak. Przytrzymuję sobie palcem, wyjmuję pierwszą szpilkę. I przyszywamy. Dokładnie na tej samej zasadzie, słuchajcie, co łapki. Tak, czyli też zahaczamy o głowę i o górny rząd ucha z tej strony. Też drugą. A z drugiej strony, jak wolicie, możecie przyszyć sobie, chwytając za te ostatnie okrążenia, tu bliziutko, wtedy to ucho będzie takie całkiem luźne. Albo możecie zrobić tak, jak ja zrobiłam tutaj, przyszyć troszeczkę dalej, tak, tu nie przy samym tym, i to ucho jest takie wtedy bardziej zawsze przyklapnięte. Ja chyba zrobię tutaj z tej strony też takie bardziej przyklapnięte. One mimo wszystko tak trochę odstają. Oczywiście mogłybyście nawet złapać tutaj to ucho, tak? O, i przyszyć. To nie jest w sumie głupi pomysł, chciałam powiedzieć. Ale ono wtedy będzie mniej ruchome. Chyba jednak dzieci lubią, jak jest więcej dynamiki, możliwości w zabawce. Dobra, przebije się tutaj. Zakończymy. Tu już zasadę znacie. Dobra, tu nam się pięknie piesek nadstawił jeszcze do przyszycia ogonka, co też teraz zrobimy. I rozchodzą te kłaczki, ale one się tworzą w momencie szycia, więc jak potem takiego pieska dobrze obierzecie z tych kłaczków, to już nie powinno się nic z nim dziać.
Ogonek przyszyłam już również poza kamerami. Przyszywa się go na tej samej zasadzie, co wszystkie inne części w tej zabawce. Na pewno sobie poradzicie. Zwróćcie tylko uwagę, żeby był na środku. Mi chyba trochę nie wyszło, powinien być bardziej w tą stronę, ale myślę, że nie wygląda źle. I też przyszywamy tutaj z tej strony, łapiąc za to pierwsze oczko ogonka. I tu z tej strony, w zależności czy chcemy, żeby bardziej przylegał, czy mniej, tak? Chwytamy go na odpowiedniej wysokości z tej tutaj strony. Dobrze, słuchajcie, zostało nam jeszcze wyszycie tutaj brwi i opcjonalnie tutaj noska. Tak, tu tej części noska. To specjalnie nie zrobiłam tutaj tego tą czarną włóczką, żebyście zobaczyli, jak wygląda bez tego, bo może Wam się bardziej spodoba, ale równie dobrze teraz będziemy wyszywać brwi. To będziemy mogli tą cienką Yarn Art Jeans czarną włóczką również doszyć tą część, jeżeli byście się nie zdecydowali. Zaczynamy od zrobienia na czarnej tej włóczce dosyć grubego supełka. Tak, ten supełek musi przejść przez ciało i on się po prostu zatrzyma w tym momencie na wypełnieniu. Jeżeli go zrobicie zbyt cienkiego, to on się na tym wypełnieniu nie zatrzyma. Wbijam się gdzieś tutaj z tyłu. Na wysokości, powiedzmy o to. Brwiami też oczywiście możecie regulować, jak piesek będzie wyglądał. Tak? Brwi mogą być w tą stronę. Jak zrobicie, tu Wam pokażę na drugim oku brwi tak, to pies będzie zły. Tak? Możecie się tym tutaj też pobawić. Ja je robię cieniutkie. Też fajnie, jakby były na jednej wysokości, tak? One nie są za grube, owszem, ale no wiecie co? Sobie najpierw przyłożę. Oto tu bardziej. Dobra. Ja sobie zrobię teraz tego pieska bez tego noska, więc po prostu przeciągniemy supełek. Możecie oczywiście zrobić sobie 2 razy, tak, na 2 razy i tak jak w pozostałych przypadłacjach przeciągamy na drugą stronę, obcinamy. O, aż mi do ucha weszło. To nic. Ok, nasz piesek jest gotowy. Tu jest drugi. I tu jest trzeci, najbardziej szalony, jeżeli chodzi o kolor, ale też o uszy. Ten mi przypomina Bull Terriera trochę w związku z tym. Ale myślę, że każdy znajdzie swojego fana. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał, że skorzystacie tutaj ze zrobienia tego pieska. Jeżeli tak, to będzie mi miło, jak klikniecie łapkę w górę, jak zostawicie komentarz pod filmem dzielący się swoimi wrażeniami, a jak nie chcecie przegapić kolejnych moich filmów, to subskrybujcie kanał. Mam nadzieję naprawdę, że ten piesek w Waszym wykonaniu ucieszy niejedno dziecko i być może nie tylko. Jest chyba dosyć uniwersalny. Tak? Można go zrobić w takich kolorach jak te dwa, które będą i dla dziewczynki, i dla chłopca. Można zrobić w kolorach bardziej sugerujących, czy też bardziej lubianych przez dziewczynki lub bardziej lubianych przez chłopców. Jak uważacie? W kombinacji kolorystycznych z układem uszu, nóg, łapek jest tutaj tyle, że podejrzewam, że jakbym zobaczyła Wasze pieski, to każdy będzie wyglądał inaczej i na pewno każdy będzie wyglądał super. Trzymajcie się. Do zobaczenia.